Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Seata Arony. Seat Arona to najmniejszy SUV, czy tam crossover, w gamie hiszpańskiego producenta, który jest produkowany od 2017 roku, a 2 lata temu, w 2021 roku, przeszedł drobny facelifting. Drobny, bowiem na zewnątrz zmiany to klasycznie w przypadku faceliftingu. Zmienione zderzaki i wypełnienie grilla, nowe felgi i nowe kolory. Nowy detal, który pojawił się po faceliftingu, to te wypukłe światła przeciwmgłowe, które są wyróżnikiem, ale tylko dla wersji Experience. W zwykłych odmianach takich lamp wypukłych nie ma. Drugi detal, który się pojawił, to te koszmarne atrapy wydechów. Na co to komu potrzebne? Przed liftem w zwykłej wersji takich atrap nie było. Miała je tylko odmiana FR. Pochwalić za to muszę felgi, w testowanym egzemplarzu naprawdę ładnie się komponują. W ogóle auto wygląda dość ładnie. Ostry styl Seata sprawdza się i auta nie starzeją się tak szybko. Zobaczcie, nawet Arona przed faceliftingiem wygląda dość świeżo. I ma nadal niewielkie wymiary. Długość Arony to 4154 mm, szerokość 1780, a wysokość 1537 mm. Rozstaw osi to 2566 mm. Ale mimo dość małych wymiarów, bagażnik jest całkiem spory, bo ma solidne 400 litrów. I kufer ma drugie dno, a pod spodem jest jeszcze miejsce na koło dojazdowe. Są też dwa haczyki, a auto jest na tyle małe, że jak ktoś ma długie ręce, to można położyć tylną kanapę z poziomu bagażnika. Niższe osoby będą musiały wejść na tył, żeby to zrobić. To my też to zróbmy, czyli wejdźmy do tyłu. I tutaj bardzo miłe zdziwienie, mieszczę się. I to mam naprawdę dużo miejsc na głowę, jak i na nogi. Dużo jak na tę klasę samochodu. Bardzo ładnie. Niestety z tyłu nie ma podłokietnika, nawiewów, złącz, a jedyne udogodnienie to gazetowniki i twarde plastiki. Wskakujemy więc naprzód. Arona jest podniesionym autem, w związku z tym samo wsiadanie jest całkiem wygodne, a my mamy dobrą widoczność. Fotel jak i kierownica jest regulowany manualnie, ale tutaj też raczej każdy łatwo przyjmie wygodną pozycję. Fotel ma też całkiem dobre trzymanie boczne, jak na tak zwykłe siedzenia. Jest też podłokietnik, który niestety jest opcją i nie ma regulacji. Aha, i taka uwaga. Fotel pasażera z przodu nie ma w podstawie regulacji wysokości. Ta jest w opcji. To pora na deskę rozdzielczą, gdzie zaszły dużo większe zmiany niż na zewnątrz. Przede wszystkim zmieniono nieco układ, gdzie główny ekran powędrował nieco wyżej i teraz nieco wystaje. Ale tak jak mówię, nieco, więc nie przeszkadzało mi to bardzo. Poza tym pojawiły się m.in. inne nawiewy, które w opcji mogą być teraz nawet podświetlane. Na szczęście świecą dość lekko i nie rozpraszają podczas jazdy. Dodatkowo wciąż mamy fizyczne przyciski od klimatyzacji czy audio, co jest bardzo wygodne. Szkoda, że nowy system multimedialny już taki wygodny nie jest. Ma on ładne grafiki i działa szybko, ale przechodzenie pomiędzy niektórymi widokami graniczyło w moim wypadku z cudem. No zobaczcie, są tu takie widoki, że 3 kafelki na jednym i je trzeba smyrnięciem góra-dół zmienić, ale jak widać działa to źle. Dobrze za to, że Apple CarPlay czy Android Auto działają bezprzewodowo. W sumie to jedyne zastrzeżenie do tego systemu to właśnie miałem z tymi przeskakującymi opcjami do góry, bo poza tym kolejne opcje otwierają się w miarę sprawnie. Równie sprawnie działają cyfrowe zegary, które od teraz są już standardem i mamy 2 rodzaje wielkości. W zasadzie to w przypadku ekranu głównego też są 2 wielkości, bo tam jest 8,25 oraz 9 cali, a zegary mają 8 lub 10,25 cali. I ja miałem w obu przypadkach większe ekrany. Zegary cyfrowe działają sprawnie, mają też zwykły motyw z okrągłym prędkościomierzem i obrotomierzem i dość dużą możliwość konfiguracji. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Te mam dotyczące materiałów i spasowania. Materiały są twarde, a niektóre elementy dość mocno skrzypią. Tyle dobrego, że jest bardzo mało piano black.
To pora na schowki i zaglądamy pod maskę. A pod maską do wyboru mamy 2 silniki, 3 skrzynie biegów i 1 napęd. Napęd to tylko i wyłącznie przednia oś, a silniki to 1.0 TSI oraz 1.5 TSI. Ten pierwszy ma 3 cylindry z turbo i moc 95 lub 110 koni, a ten drugi ma 4 cylindry, też turbo oraz 150 koni. I 1.5 TSI występuje tylko i wyłącznie z DSG, czyli z dwusprzęgłową przekładnią automatyczną o 7 przełożeniach, a 1.0 TSI słabsze ma 5-biegowy manual, a mocniejszy 6-biegowy manual lub 7-biegowe DSG. I ja do testów miałem właśnie 1.0 TSI 110 koni z DSG. Katalogowo powinno być 10,1 sekundy do setki. Pora to sprawdzić. Wynik, a w zasadzie wyniki, to od 10,5 do 10,8 sekundy. Są one różne, bo autem nie da się agresywnie ruszyć, ani podpompować turbo z hamulca, ani depnąć na maksa z miejsca. Po prostu zawsze pierwsze metry są ospałe i dopiero po chwili mocarna 1.0 pcha nas szybciej do przodu. I tym sposobem w trybie sport mój najlepszy czas to 10,5 sekundy. Zrobiłem też próbę bez sporta i z włączoną kontrolą trakcji i wtedy auto jest o ponad sekundę wolniejsze i robi 11,8 sekund. W kwestii elastyczności też nie ma szału, ale no nie jest to muł. Oto takie zwykłe auto. Skrzynia reaguje z wyczuwalnym opóźnieniem, ale nie jest ono bardzo duże. Zresztą ocencie sami. Wróćmy jeszcze do pracy silnika. Niestety, ta trzycylindrówka jest słabo wyważona i czuć drgania w całym aucie, nawet jak jednostka się rozgrzeje. Na szczęście jest start-stop, który je gasi i na postoju chwilowo nie mamy drgań, ale potem jak się odpala, to silnik tak brzmi, jakby zaraz miał się rozpaść. No bardzo nieprzyjemny dźwięk. Auto jest też dość średnio wyciszone i jego graniczna prędkość to takie 120 km/h, powyżej robi się głośno. I przy tych 120 spalanie nie przekracza 7 litrów, robimy okolice 6,5-6,7 litrów. Przy 140 jest to już 8 litrów, a przy 90 około 5 litrów. W mieście natomiast zmieścimy się poniżej 8 litrów, więc wartości nawet dobre jak na benzynę i podniesione nadwozie. Bak paliwa ma 40 litrów. W kwestii jazdy jest bardzo dobrze, za wyjątkiem tych dużych kół. Jednak 18 cali wygląda super, ale ma za mały profil i mocno czuć nierówności na drodze. Myślę, że koło 17-calowe byłoby znacznie bardziej komfortowe. Arona sama w sobie jest też dość sztywno zestrojona, ale ja taką charakterystykę lubię. Auto przez to nie wychyla się mocno na zakrętach i nawet szybsze zakręty nie są jej straszne. Oczywiście, jak przesadzimy, to auto wyjdzie przodem, czyli będzie podsterowne, no ale umówmy się, to nie jest sportowy wóz. To auto będzie pewnie większość swojego czasu spędzało w mieście. W takim razie tym bardziej lepiej brać mniejszą felgę, żeby nie uszkodzić jej o byle krawężnik. To pora na cennik. Podstawowy Seat Arona z silnikiem 1.0 turbo o mocy 95 koni i z manualną 5-biegową skrzynią biegów kosztuje 88 tysięcy złotych. Dopłata do większej mocy, 110 koni, to 2,5 tysiąca złotych, więc chyba nie ma się co zastanawiać, zwłaszcza, że tam dostajemy już skrzynię 6-stopniową. Jak chcemy DSG, czyli dwusprzęgłowy automat 7-biegowy, to trzeba dołożyć kolejne 9,5 tysiąca złotych i cena końcowa to już wtedy minimum 100 tysięcy złotych. Na szczycie jest odmiana z 1.5 TSI o mocy 150 koni, która startuje od 124 tysięcy złotych.
Jest też od razu w wyższym wyposażeniu, więc realna różnica w cenie to około 8,5 tysiąca złotych. Aha, i ja miałem odmianę Experience, której co ciekawe w cenniku nie ma. Dziwne. Seat Arona to bardzo miłe zdziwienie, bowiem jest to bardzo poprawny samochód, któremu w sumie nic nie brakuje. Ładny wygląd, przestronne wnętrze, prosta i ergonomiczna deska, każda funkcja jest na swoim miejscu, nie ma tu żadnych wydziwnień i wodotrysków, to mi się podoba. No dobra, poza tym systemem multimedialnym, którego obsługa moim zdaniem jest momentami beznadziejna, no albo ja robiłem coś nie tak. Mam też uwagi do nierównej pracy silnika, ale jak kogoś stać, to można wziąć odmianę z 1.5 TSI o mocy 150 koni, która coś czuje, że w tej małej budzie z taką mocą robi świetne wrażenie. Ale nawet ten silnik 1.0 się sprawdzi, nie zrujnuje spalaniem i osiągi są chyba wystarczające. Ktoś też powie, że to auto jest nudne i ma rację, bo takie jest, ale wolę chyba taką nudę, niż jakby tutaj wszystko miało być świecące i dotykowe. Cena jest oczywiście wysoka, ale dziś niestety każde auto jest drogie. Cześć!